Witam wszystkich serdecznie na trochę innym materiale niż zwykle. W bardzo trudnych warunkach nagrywane zresztą, ze względu na te gabaryty. Ledwo mi się to wszystko mieści w kadrze, ale generalnie to, co tutaj będziemy teraz widzieć, to, co chcę Wam pokazać, to jest kolekcja plakatów związanych z Nintendo Switch, z grami na Nintendo Switch. Jeśli widzieliście moją wcześniejszą, nie rolkę, tylko shorta tak naprawdę, to widzieliście, że zbieram te plakaty. Pomyślałem, że fajnie byłoby zrobić coś w rodzaju takiego podsumowania, szczególnie, że kończy się era Switcha 1, Switch 2 zaczyna być rzeczą faktyczną i przy okazji będę mógł powiedzieć trochę więcej o samych plakatach, o tym, co jest z nich fajne, co jest niefajne. A też zazwyczaj nie jest to taka prosta historia typu poszedłem do sklepu i kupiłem grę i tam dali mi plakat gratis, albo po prostu kupiłem sobie plakat. Tak się składa, że taką lwią część plakatów, która znajduje się w środku, musiałem po prostu sprowadzić z zagranicy, czasami po jakichś absurdalnych kosztach i to ze względu tak naprawdę na wysyłkę, no i też cło, które do nas dotarło ze względu na to, że niektóre z plakatów są spoza Unii Europejskiej, ale nadal wszystko jest w Europie. No i właśnie, żeby nie wpaść w taką króliczą norę zbyt głęboko, kiedy podjąłem decyzję o kolekcjonowaniu plakatów, specjalnie narzuciłem sobie pewne ograniczenia, ponieważ plakaty tak naprawdę podobały mi się od zawsze. I przede wszystkim te gamingowe, żadne tam Brawo, Gurle czy coś innego, ale ich dostępność jest bardzo ograniczona, ewentualnie musimy się zadowolić tym, co było kiedyś tam w CD Action albo w Kliku. No i to nie jest trochę ta jakość, która mi zawsze interesowała. Ale jeżeli spojrzymy na takie plakaty trochę bardziej, nawet nie prestiżowe, nawet nie bardziej premium, ale po prostu trochę inne niż plakaty z gazet na trochę innym papierze, one zazwyczaj są turbo kolekcjonerskimi rzeczami, które potrafią kosztować setki złotych, naprawdę są dosłownie setki złotych. Widać to po prostu na eBayu. Dlatego postanowiłem dokonać takiego szlachetnego ograniczenia w ilości, jeśli chodzi o same zakupy, tak, żeby mieć mniej okazji do tego zakupu. Więc po pierwsze ograniczyłem się, jak już wiecie, tylko do plakatów switchowych. Po drugie musi być to rozmiar A2 i ten rozmiar A2 jest dodawany tylko w ramach preorderów do niektórych gier. No, w związku z tym chodzi tutaj o oficjalne preordery, oficjalne dodatki do gier na Nintendo Switch. To oznacza również, że wykluczyłem całkowicie plakaty na przykład z edycji kolekcjonerskich, z jakichś tam specjalnych, limitowanych edycji, z jakiś tam sklep exclusive typu Target exclusive, Amazon exclusive, Game exclusive, cokolwiek tam jest. Wszystkie te plakaty out, nie mam zamiaru na nie się patrzeć. A i tak, nadal, jak już wspomniałem, tylko preordery i tylko musi być to rozmiar A2 i tylko Switch. Tak więc myślę, że po takim skróconym spisie zasad możemy powoli zaczynać prezentację. Zapraszam. Na start wita nas Fire Emblem Engage i niestety w tym albumie nie ma już ładniejszego plakatu, nie ma żadnego lepszego, nie ma tutaj już po prostu nic lepszego nie zobaczycie niż ten plakat do Fire Emblem Engage. Ale jeśli chcecie poczekać na najgorszy możliwy plakat, no to na pewno coś się dla Was tutaj znajdzie. Dajcie mi chwilę. Ale idźmy po kolei. Dlaczego ten Fire Emblem Engage taki wyjątkowy? No uważam, że tak naprawdę wszystko w tym plakacie zagrało. Po pierwsze design jest zupełnie inny niż wszystkie jakiekolwiek inne plakaty. Nie jest to po prostu powtórzona grafika z okładki, nie jest to nawet powtórzona grafika z jakiegokolwiek innego plakatu, ze steelbooka czy coś. Jest mnóstwo detali i wszystko jest stylizowane na takie trochę hieroglify, na trochę antyczne, ceramikę, na antyczne takie wizualizacje bohaterów i to jest po prostu tutaj wszędzie. I to po prostu zostało faktycznie zaprojektowane, przemyślane. Ktoś, kto to robił, miał łeb na karku, zrobił tutaj trochę jakieś ryciny, jakiś taki, no nie drzeworyt może, ale generalnie tak linoryt bardziej może. No i są te dwa smoki, które jeden czarny, drugi biały, no po prostu wszystko tutaj gra i właśnie ci klasyczni bohaterowie też są w formie tych grafik, to nie są ci nowi, nie tylko nowi bohaterowie, to co widzimy tutaj z Fire Emblem, to są również klasyczni bohaterowie z tych starych Fire Emblemów, którzy na ile wiem w tej grze również się pojawiają, można ich jakoś tam zamonować. Fantastyczny plakat, naprawdę bardzo, 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 bardzo dobry. Dobra, idąc dalej, z lewej strony mamy Zelda Tears of the Kingdom.
Cóż mogę powiedzieć o tym plakacie ciekawego? Prawdopodobnie nic, poza tym, że doceniam to, że jest to trochę inna grafika niż po prostu grafika okładkowa. Podoba mi się ten styl taki trochę pastelowy, trochę akwarelowy, który wprowadzono i w Breath of the Wild i w Tears of the Kingdom. Nie jest to specjalnie jakaś urodziwa ta grafika, nie jestem jakoś jej fanem, ale jest ok, jest zdecydowanie ok. Hyrule Warriors, Age of Calamity. Ponownie nie jestem jakimś fanem, jest to po prostu powtórzona grafika okładkowa z tym, że jest pozioma, więc możemy uznać, że jest tutaj trochę więcej detali, może da się tutaj trochę więcej rzeczy pokazać ze względu na ten poziom. Po prostu główni bohaterowie na tle bitwy, szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, że był tutaj coś znacznie ciekawszego do opowiedzenia o tym plakacie. I generalnie, jeżeli ktoś jest fanem gry, to myślę, że na pewno jego oko to cieszy. Kirby Return to Dreamland Deluxe, czyli z tego co wiem, to jest chyba remaster jakiejś części z Wii. Jest to zdecydowanie przeuroczy plakat, być może nawet jeden z bardziej uroczych plakatów tutaj w tej kolekcji. Kirby ogólnie miał ich kilka. I ponownie jest to po prostu powtórzona grafika z okładki, nic takiego nadzwyczajnego, po prostu przeuroczy Kirby, przeurocze te inne stworzenia kirbowe typu King Dedede, Meta Knight, cokolwiek to było. W tle taki dosyć typowy zabieg pokazania przekroju światów, które zwiedzamy w tym Kirbym. No generalnie całkowicie poprawny plakat, nic nadzwyczajnego. Zawsze śmieszyło mnie to, że trochę tak jakby kolorystycznie przychodzi to tak w tym plakat Xenoblade'a, gdzie na dole mamy właśnie takie zielone tereny, które przechodzą w tą zieleń z prawej strony. Podobnie tutaj na górze jest niebo, granaty, błękit, i które przechodzi właśnie po kolei w lewo, w prawą stronę i służy jako tło do tych tytanów bodajże, ponieważ mówimy tutaj o Xenoblade Trójce. Jest to część, którą ledwo co zaczynam tak naprawdę w momencie nagrywania ogrywać, więc sam o niej jeszcze niewiele wiem. Ponownie jest to tylko i wyłącznie powtórzenie grafiki okładkowej, o której nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Bohaterowie, którzy patrzą się na górę, na tytanów, na zardzewiały miecz Mekonisa. No generalnie całkowicie ponownie poprawny plakat, nic bym powiedział nadzwyczajnego. Czy tutaj jest trochę ciekawie? Być może. Na przykład ten plakat z Metroid Prime Remastered, też o nim zrobiłem oddzielnego shorta. Jest to plakat, który był ekskluzywny tylko na Francję, istnieje jego tylko 5000 sztuk. Wszystkie sztuki są numerowane, jest on też na zupełnie innym papierze, taki jakby fotograficzny, po prostu sztywny papier. Udało już mu się wyprostować, bo w momencie, kiedy wkładałem go do albumu, to był taki cały zwinięty w rulon, bo tak był dostarczany w oddzielnej tubie. Jest to po prostu grafika z Metroid Prime podrasowana pod Metroid Prime Remastered, chociażby w postaci loga. Prawdopodobnie również rozdzielczość musiała być podbita, bo oryginał jednak wyszedł 25 lat temu. Nie jestem jakimś turbofanem tej grafiki, zdecydowanie bardziej podoba mi się grafika, którą użyto na polskim plakacie, mianowicie na tym tutaj. Szkoda, że ten polski plakat nie był zrobiony tak, no po prostu w tym większym formacie A2, bo to jest bodajże A3. Tutaj z tyłu też jest ta grafika, nawet mam wrażenie, że ona jest trochę bardziej szczegółowa, ale to pewnie przez to, że to światło się na folii w albumie odbija. Generalnie wolałbym ten plakat, ale tamten też jest niezły i jest to prawdopodobnie jeden z najrzadszych plakatów, które tutaj mam, bo tak jak mówię, istnieje jego oficjalnie 5000 sztuk, więcej nic nie powstało takiego. I na ile udało mi się zorientować, żaden z plakatów, żadna z gier nie dostała tak limitowanego preorderowego bonusu na Switcha oczywiście, w momencie kiedy, no w tej chwili, kiedy o tym mówię, jakoby miałby to być plakat, czy nie wiem, no cokolwiek z tych dodatków, specjalnie żeby to były numerowane dodatki, to nie kojarzę, żeby któraś gra coś takiego dostała, poza Metroid Prime Remastered i tylko na Francję w dodatku. Musiałem to właśnie specjalnie sprowadzić z Francji. Obiły mi się o uszy, że tak naprawdę Francja dostała dwa plakaty, czyli właśnie jeden ten i drugi faktycznie ten, który dostała również Polska, ale szczerze powiedziawszy nigdy na niego nie trafiłem, nigdy nie udało mi się go namierzyć, więc nie wiem, czy to nie jest trochę bardziej w rodzaju legendy miejskiej. Jeżeli nie, no to może kiedyś go uda mi się namierzyć. No właśnie, bo problem z tymi plakatami jest taki, że w jaki sposób ja na nie trafiałem. Całkowicie losowo praktycznie. Oczywiście można wejść na Allegro czy tam na Elixa i zacząć przeglądać gry na Switcha i można wtedy zobaczyć, które... Bo często ludzie sprzedają te gry razem z tymi plakatami, razem z tymi bonusami
preorderowymi, jednakże nie zawsze, to po pierwsze. Po drugie, nie istnieje żaden oficjalny spis gier, które mają takie bonusy. Jeżeli wejdziecie na stronę Nintendo UK, Nintendo.com, Nintendo.pl, może zdarzyć się tak, że pojedyncze gry miały te informacje, że ten plakat jest, że do tej gry jest dostarczany również plakat jako bonus preorderowy, ale nie do wszystkich. Dosłownie ja widziałem takie newsy do kilku gier, całą resztę trafiałem zupełnie przypadkiem i takim właśnie przypadkiem trafiłem na przykład na ten Metroid Prime Remastered. Advance Wars to też znowu powtórzenie grafiki okładkowej, ale jest to również pierwszy plakat, który w tej kolekcji jest dwustronny. No i właśnie tutaj ten plakat jest też na trochę innym papierze niż te wcześniejsze plakaty, bo on jest na takim trochę bardziej błyszczącym papierze. I być może również dlatego zdecydowanie najbardziej ucierpiał na ten problem z zaginaniem się, no zaginaniem papieru, bo te plakaty wszystkie są pozaginane na 4 części. I na tym to jest jeden z tych plakatów, na którym po prostu najbardziej to widać. Na temat samej grafiki nie wypowiem się jakoś szczególnie. Ponownie jest to gra, w którą nie grałem. I pewnie Was trochę zdziwiło to, że ja mówię o wielu grach, że nie wiem nawet do końca co to jest, bo nie grałem, bo nie znam. Bo tak naprawdę te wszystkie bonusy preorderowe, które tutaj widzicie, to nie jest tak, że ja każdą z tych gier kupiłem. Ja nie mam prawie żadnej z tych gier, którą zobaczycie tutaj w formie plakatu, a jedyne co kupowałem i szukałem z tych gier, to są właśnie te bonusy, a nawet nie wszystkie bonusy, tylko plakaty. Zdarzało się tak, że musiałem kupić wszystkie bonusy po to, żeby zdobyć konkretny plakat, a bonusy pozostałe albo rozdaję, albo po prostu może uda mi się kiedyś sprzedać. Pokémon Brilliant Diamond i Shining Pearl, no to ponownie jest to plakat dwustronny i tutaj właśnie najbardziej zaczęło wychodzić na jaw taki problem, że niektóre plakaty są dwustronne pionowe i niektóre są dwustronne poziome, a niektóre są trochę pionowe, trochę poziome. Tak jak właśnie w Diamond i Pearl na drugiej stronie mamy po prostu mapę regionu i w związku z tym nie do końca wtedy wiadomo jak te plakaty układać, bo ja też na początku planowałem układać je chronologicznie w takiej kolejności, jak te gry wychodziły, albo w takiej jakości, żeby te serie były ze sobą trochę bardziej powiązane. I w przypadku tutaj Pokémonów, jak widzicie, nawet mi się to zaczęło udawać, ale wtedy się zorientowałem, że ponieważ raz coś jest dwustronne, no to będzie, a nie chciałem przykrywać drugiej strony, jeżeli jest ona obecna, no to musiałem po prostu zacząć to wszystko stworzyć taką zasadę, że wkładam po prostu mniej więcej w takiej kolejności, w jakiej udało mi się te plakaty zdobyć. No i ta zasada się przyjęła. Tak więc o samym plakacie Diamond i Pearl mogę powiedzieć tyle, że fajnie, że istnieje. Moim zdaniem jest całkowicie jakby zbędny swoim istnieniem, bo jest to chyba jeden z najmniej ciekawych plakatów, ale również jest on najtańszy. Bo swego czasu również ta gra schodziła już za naprawdę grubo poniżej 100 zł. Widziałem nawet któregoś razu za 50 zł ona zaczęła schodzić. Tylko że przez to, że ta gra wyszła tak kiepsko, ludzie nie chcieli jej kupować. Jako że ludzie po prostu zaczęli ją wręcz masowo sprzedawać, cena jej zaczęła spadać. Skoro cena zaczęła spadać, ludzie zaczęli ją znowu masowo kupować. No i teraz znowu dochodzimy do takiej absurdalnej sytuacji, że ta cena potrafi być w Diamond i Pearl konkretnie zawyżona, a uwierzcie mi, zupełnie nie jest to warte. A ten konkretny plakat kosztował niecałe 5 zł. To był najtańszy plakat z całego tego albumu. No i przy okazji mogę Wam powiedzieć, że tutaj dochodzimy do takiego problemu, jak wyceniać te plakaty, ponieważ są to bonusy preorderowe i ludzie czasami żądają za nie jakieś naprawdę absurdalne kwoty i jak ja przeglądałem eBaya, żeby znaleźć jakiś kolejny plakat, niejednokrotnie trafiałem na takie wersje, za które ludzie żądali kilkuset złotych. Oczywiście ponownie nie jest to warte takich pieniędzy, więc to co tutaj zobaczycie to nie są absolutnie wszystkie plakaty, które dało mi się namierzyć, ale jeżeli sami byście chcieli polować na coś takiego, po prostu weźcie to pod uwagę, że czasami może być to dosyć trudne i w przypadku niektórych tych plakatów ponownie zaczęło to być trudne, o czym też za chwilę Wam powiem, ale nawet na polskim poletku niech będzie taki przykład, że jeden z plakatów, który udało mi się namierzyć, to jest Mario Sonic at Olympic Games Tokyo, nie pamiętam, to chyba był rok 2020. Prawie nikt tego plakatu nie ma. A przynajmniej go nie sprzedaje. I znowu jest to problem, jak znaleźć informacje o takim plakacie. No po prostu trzeba szukać ich w ciemno.
Udało mi się do tej pory na tych wszystkich istniejących aukcjach, które ja przejrzałem, znalazłem tylko dwa. Tylko dwie istniejące sztuki. I obie były akurat w Polsce. Ale jeden z tych plakatów został wystawiony za 300 zł. No i pomyślałem, że po prostu człowiek się rąbnął, był zmęczony, wystawił kilka rzeczy naraz. Zagaduję do niego, że chętnie kupię, no ale to chyba nie taka cena. No i okazało się, że cena 300 zł była całkowicie intencjonalna. W tej chwili ona jest już obniżona. Nadal zdecydowanie jest o jakieś grube parę dziesiąt złotych za wysoka moim zdaniem. Także drogi sprzedawco, jeżeli zdecydujesz się jednak sprzedać to po ludzkiej cenie, to prawdopodobnie mogę być chętny do zakupu, ale jednak nie ani za 200, ani za 300 zł, nawet 100 zł bym za tamten plakat niestety nie dał. Czy to dobrze, czy to źle, może każdy już oceni sobie sam indywidualnie. No i to jest też powód, dlaczego nie zobaczycie tutaj absolutnie wszystkich plakatów, które wyszły, które udało mi się namierzyć. Sporządziłem listę, plakaty, jakie istnieją, jeśli chodzi o te preordery switchowe. No i tam na bieżąco notuję po prostu, który mam, który nie mam. Wracając jednak do tematu. New Pokémon Snap. Też jeden z najtańszych na pewno nie przekraczała tutaj ta kwota 15 zł. Kolejny plakat dwustronny. Na froncie była to po prostu grafika Key Visual, który jest grafiką układkową jednocześnie. Z drugiej strony mamy całkiem uroczą grafikę, już taką bardziej rysunkową, która moim zdaniem trochę bardziej oddaje charakter tej gry. Gry, w którą ponownie nie grałem. Monster Hunter Stories 2. Szczerze powiedziawszy, zapomniałem o istnieniu takiego Monster Huntera, na pewno o jego drugiej części. Piękna, że tak powiem, grafika fantastycznie wykonana, taka pozioma i jest to właśnie przykład plakatu dwustronnego, poziomego z obu stron i jest właśnie ten problem, że nie do końca wiadomo, jak te plakaty układać, bo jakbym tutaj chciał, żeby Monster Hunter jakby był ustawiony podobnie jak czyli dolna krawędź, jakby żeby była z prawej strony, musiałbym go obrócić po prostu, to tutaj znowu ta dolna krawędź byłaby na zewnątrz wychodziła, po prostu nie sposób tego ułożyć tak, żeby było dobrze. Fantastycznie wykonane plakaty, co na pewno prawidłowo, jeśli chodzi o takie, nie wiem, aspekty techniczne. Nie do końca wiem, o co w nich chodzi i w samych grach, i w samych plakatach, ale są ok, są naprawdę fajne. Też swego czasu był bardzo tani, też naprawdę nie przekraczał 15 zł. Nie wiem, jak jest teraz. The Legend of Zelda Link's Awakening, wierzcie lub nie, ale musiałem go sprowadzać z Francji tak naprawdę, bo nie było go nigdzie. I właśnie to jest inny problem tych plakatów, że nie dość, że one są niewylistowane gdzieś w jakiś oficjalny sposób, na jakiejś oficjalnej stronie, gdziekolwiek, to w dodatku niektóre z tych plakatów są dostępne tylko w niektórych krajach. Jak już mówiłem, ograniczyłem się tak naprawdę do Europy, a jeżeli nie powiedziałem, no to teraz to mówię, bo nie miałem zamiaru sprowadzać samego plakatu za 100 zł, plus wysyłka 100 zł, plus jeszcze jakieś cło by doszło za kolejne 50, gdybym zamówił plakat na przykład z Ameryki. Więc na szczęście to, co mnie interesowało, zdążyło wyjść w Europie, a Ameryka tak naprawdę chyba za bardzo nie ma tych bonusów. Jeżeli ktoś wie, czy ma, no to też chętnie wysłucham. Ale ponownie, wracając do tematu, grafika układkowa, dosyć interesujący wybór, jeśli chodzi o samo kadrowanie, bym powiedział, bo Link patrzy zamiast na swój cel, to na przykład patrzy gdzieś tutaj w stronę gracza. Tak samo tutaj na przykład jeden z bokoblinów jest po prostu ucięty, widać tylko jego broń, jakąś łopatę. Mam wrażenie w ogóle, patrząc na te szczegóły tej grafiki, że to po prostu zostało zrobione na silniku gry i ustawiony odpowiedni kadr i zrobiony screenshot. Ewentualnie było to trochę podrasowane, typu, no nie wiem, tak góra na pewno była przeskalowana w górę. Że zrobiono ją większą. Gdzieś tutaj pewnie dodano sztuczne rozmycie. Gra była niezła. Na pewno jest to gra, do której mam największy sentyment, jeśli chodzi o oryginał. Remake ogólnie mi się bardzo podobał, również w związku z tym. Fantastyczna muzyka. Widziałem, że dużo osób narzekało, szczególnie po tym, co udało się zrobić w Breath of the Wild. Powiedziałem, że ograniczyłem się tylko do plakatów preorderowych. Jest to niestety w drobnym stopniu kłamstwo, ponieważ pierwszym takim przykładem będzie Smash Ultimate. Otóż ten plakat, który tutaj widzicie, na ile mi udało się to wszystko znowu namierzyć, dowiedzieć. Jeżeli ktoś ma inne informacje, naprawdę chętnie poczytam, posłucham. Ten plakat prawdopodobnie nie został
dodany do żadnej istniejącej edycji gry, nie był dodawany, tylko on był dodawany gdzieś na jakiejś imprezie, chyba w Belgii, chyba go sprowadziłem z Belgii. Zapytałem się, właśnie nie mogę znaleźć o nim żadnych informacji, spytałem się sprzedawcy, skąd on go ma. I on tam napisał coś w rodzaju, że to jest z jakiejś imprezy, że to było z jakiegoś spotkania. Czyli domyślam się, że może był tam jakiś turniej smashowy i Nintendo wysłało tam takie plakaty jako, nie wiem, dla uczestników, czy coś takiego. To oznacza, że jest niewykluczone, że to jest tak naprawdę najrzadszy plakat w tej kolekcji. Ponieważ on był tylko na tamtym spotkaniu, gdzie było, ile mogło być tam tych uczestników, kilkuset być może. Wątpię, żeby nadruk tego plakatu przekraczał te 5000, podobnie jak to były te 5000, które było w przypadku Metroida. Bardzo prosty plakat, bardzo prosta forma. Myślę, że ta grafika na takim dużym formacie działa na plus. Mówiąc o Metroidzie, Metroid Dread, fantastyczna gra, naprawdę polecam. Zdecydowanie jeden z najlepszych Metroidów, jaki w ogóle powstał, a na pewno z Metroidów 2D. Znowu jest to plakat dwustronny, gdzie na froncie mamy tylko grafikę okładkową. Może nie jest to nic niezwykłego, ale oddaje to świetnie klimat jakby całej gry. Z tyłu mamy już Samus, która walczy z Emim, robi jakieś takie uniki, cudawianki na kiju. Myślę, że to bardzo dobrze oddaje charakter gry. Myślę, może nawet ta dynamiczna grafika, ona znacznie mniej mi się podoba, ale na pewno bardziej oddaje ten charakter, gdzie trzeba uciekać przed Emi i tak dalej. Gdzie tak naprawdę tutaj one były śmiertelnym dosłownie zagrożeniem i fantastyczny klimat udało się odzyskać w tym Metroidzie, naprawdę świetny. A teraz gra, o której zapomnieliście i właśnie wam o niej przypomniałem, czyli remaster Deadly Premonition 2 na Switcha. Jest to po prostu mapka, jest to chyba jedna z tych gier, której informacja na oficjalnej stronie Nintendo była, w sensie, że jest dodawany jakiś tam plakat do preorderów. I to było sprowadzane chyba z Wielkiej Brytanii. Metroid był chyba sprowadzany znowu z Francji. Nie wiem co tu powiedzieć, jest to po prostu mapka. Podobno na premierę ten Deadly Premonition nie wyszedł jakoś specjalnie dobrze. No cóż, więcej mogę dodać. Tak jak mówię, prawdopodobnie zdążyliście zapomnieć o istnieniu tej gry. To co widzicie teraz z lewej strony to nie jest absolutnie ksero podręcznika z języka angielskiego. Jest to taki dosyć ciekawy wybór, jeśli chodzi o stylistykę. Właśnie to jest plakat promocyjny, znowu dodawany do preorderów z gry Xenoblade Chronicles Definitive, czyli z remastera pierwszej części serii. Trochę taki jakby styl starej fotografii, gdzie miecz Mekonisa się wbija w Bionisa. Tutaj na górze już ledwo nawet widać te szczegóły, zostało to pozacierane trochę takim zębem czasu. Taka dosyć dziwna stylizacja, moim zdaniem absolutnie nie pasuje do samej gry. No ale jest ok. Na pewno się w jakiś sposób ten plakat wyróżnia. Jeszcze te czerwone logo w rogu jest to jakieś takie, tak trochę podbija zainteresowanie. Tak naprawdę te właśnie malutkie czerwone logo podbija to, jak bardzo szaro-bury jest ten plakat. Można lubić, można nie lubić. Dla mnie jest to po prostu ok. Myślę, że dałoby się zrobić coś lepszego. Nawet właśnie grafika okładkowa byłaby może trochę bardziej interesująca, jeśli chodzi o aspekty wizualne. No na pewno tutaj najciekawszy jest sam wybór, zabieg kosmetyczny. Obok od razu na poziomu widzimy Bravely Default 2. Piękna grafika, być może nawet faktycznie była rysowana tymi pastelami i ołówkami, czy tu węgiel, być może gdzieś tutaj nawet jest. Osobiście w to nie wierzę, ale jest to niewykluczone. Nie wierzę, że po prostu było to stworzone tylko i wyłącznie analogowo. Ponownie, nie wypowiem się o samej grze, ponieważ absolutnie nic o niej nie wiem, ale na drugiej stronie to co mamy to jest już znacznie mniej ciekawa panorama. Widok na zamek, gdzie również widać, że jest to jakiś taki, jest tutaj sznyt, jest tu pewien kunszt rysownika. Na pewno rysowała to osoba, która umie rysować, ale jest to po prostu widok na zamek, to jest chyba jeden z najnudniejszych plakatów, jakie tutaj udało mi się zdobyć. Pokémon Legends Arceus. Jakbym wam powiedział, ile czasu musiałem szukać tego plakatu, to byście nie uwierzyli. Ja szczerze powiedziawszy też bym nie uwierzył. Nie o to chodzi, że ten plakat jest rzadki, czy gra się słabo sprzedała, bo to nie jest prawda, ale prawie nikt, absolutnie, szukałem go od momentu, kiedy zacząłem go szukać, aż do momentu, kiedy go kupiłem, to pewnie minęło z 8 miesięcy.
Przez cały ten czas Arceus, ten plakat, gra pojawiały się niemal non-stop, w każdym tygodniu coś było. Ale zawsze w zestawie. A nie chciałem zestawu z grą, tylko chciałem sam plakat. Figurka tamta Arceusa też mnie nie interesowała. Grafika okładkowa w momencie, kiedy jeszcze Cyndaquil nie był skancelowany. Uważam, że gra sama w sobie jest co najwyżej średnia. Uwaga, ale pali. Kontrowersyjna opinia. Nie mówię tutaj tylko o wykonaniu technicznym, ale sama fabuła jest wyjątkowo skretyniała, nawet jak na Pokemony, tak uważam. To jest po prostu słabizna. Moim zdaniem słabizna. Gra wyszła co najwyżej średnio w moim odczuciu. Całkiem dużo nie wiem jak na osobę, która w taką grę nie grała. Z drugiej strony myślę, że trochę lepszy klimat udało się uzyskać. Znowu plakat w wersji poziomej, ale jest to trochę bardziej opisujące, co faktycznie się robi w tej grze, czyli nudy na pudy. Łapie się kolejne kopie Piplupów i PJ-ów i Bidufów po to, żeby wpisać je tam do papierowego dzienniczka i wtedy, nie wiem, przedstawić swój wynik raportu, zdobywać gwiazdki. Bardzo estetyczne obie są te grafiki, bardzo fajny znowu kunszt wykonania. Nie wiem, czy to rysował Ken Sugimori, ale na pewno jest to podobny styl imitujący jego dzieła na pewno. Super Mario Wonder. Bardzo dziwny plakat, bym powiedział. Zdecydowanie mi się średnio podoba. Na froncie, chociaż doceniam, że zrobiono coś innego niż po prostu powtórzenie grafiki okładkowej, ale ten Mario Słoń jako taki naczelny punkt na tym plakacie nie wygląda jakoś wyjątkowo ambitnie. Z drugiej strony mamy taką panoramę z bohaterami, gdzie wszyscy sobie biegną i mają fantastyczne przygody i kwiatki i tak dalej. I to jest coś, co przypomina grafikę okładkową, znaczy te elementy, te rendery tych postaci zostały po prostu inaczej ułożone, bez dwóch zdań. W tle nawet widać po jednej i po drugiej stronie jakiś taki wzorek. Na pierwszy rzut oka w ogóle go nie widać, dopiero później da się go zauważyć. No, znowu jestem neutralny, powiedziałbym bardziej, że ten plakat po prostu jest. Natomiast to tutaj, Super Mario RPG, to jest właśnie ten plakat, który jest zdecydowanie najgorszy, który zobaczycie w tym albumie. Nie dam się przekonać, że znajdziecie tutaj jakąś gorszą grafikę niż Super Mario RPG. I to jest grafika okładkowa. Nie umieszczono tutaj nawet loga Switcha i nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Jak nie, to ja wam teraz zwracam na to uwagę, że nie każdy plakat ma logo Switcha, a jeżeli ma logo Switcha, to te rozmiary tych logotypów są zupełnie różne w zależności od plakatu. Przed chwilą widzieliśmy Super Mario Wonder, gdzie to logo jest całkiem niebitne. Natomiast nawet przy Arceusie już widać, że logo jest znacznie mniejsze. Tutaj natomiast absolutnie nie wiem, co stało w głowach projektantów, grafików, którzy wymyślili, żeby po prostu dać odświeżoną wersję grafiki okładkowej ze SNES-a jako wersję na Switcha. Wygląda to koszmarnie z tym śnieżno-białym tłem w dodatku. To jeszcze te zaburzone proporcje, to wygląda po prostu jak naprawdę nie obrażając nikogo i jest taka niepełnosprawność i strasznie mi się to nie podoba. Na tyle natomiast ponownie, to już chyba nawet jest przeniesiona 1:1 grafika ze SNES-a. Jedna z grafik promocyjnych, gdzie znowu jest to mapa świata gry. Zdecydowanie była tutaj jakaś dziwna decyzja wizualna, chyba po prostu leniwa, czy jakiś deadline za tym stało. Ten plakat mógłby w ogóle nie istnieć, na pewno bym tego nie żałował. WarioWare Get It Together. Jest to na pewno ciekawa grafika, jest tutaj mnóstwo rzeczy się tutaj dzieje. Tutaj w tle dookoła wydaje mi się, że to są po prostu screeny z gry, z tych wszystkich minigierek. Osobiście nie lubię tych WarioWare'ów, znaczy żadnych WarioWare'ów nie lubię. Zdecydowanie byłem fanem Wario Landu. Wario Land 4 chyba moja ulubiona część. Ludzie bardzo uwielbiają trójkę z Game Boya Colora, ja tą z Game Boy Advance lubię chyba bardziej. Szkoda, że seria została tak naprawdę, nie wiem, czy ukatrupiona już całkowicie, czy to jest w jakimś takim na razie limbo, bo WarioWare to nie jest Wario Land, to jest zupełnie co innego. Z drugiej strony mamy Wario dłubiącego w nosie. Znowu zaiste ciekawy wybór, bardzo też ciekawa estetyka jest z obu tych stron, bo mamy tutaj taki mocno komiksowy charakter, takie trochę może pop art, może trochę op art nawet, jeśli patrząc naprzód szczególnie. Jest to na pewno
ciekawy wybór. Pikmin 4. Grafika okładkowa, która jest po prostu przedstawiona w poziomie. Dzięki temu mamy trochę większą panoramę, tak myślę. Cóż mogę powiedzieć? Całkiem urocza, całkiem szczegółowa jest ta grafika. Na pewno od strony technicznej jest w 100% prawidłowa. Sam nie jestem jakimś fanem Pikminów, chociaż trójka mi się podobała, ale inne części już sobie odpuściłem, bo aż takim fanem to się nigdy nie stałem. Na pewno całkiem ciekawy koncept dla fanów właśnie. I ponownie gry, o których zapomnieliście, których być może nawet nie wiedzieliście o istnieniu, że one istnieją na Switcha. I zarówno Marvel Ultimate Alliance i Another Code, obie te gry na pewno przemknęły gdzieś tam poza waszym radarem albo w niewystarczająco dużej części. Z Marvel Ultimate Alliance znowu jest bardzo ciekawa sytuacja, kiedy nie wiedziałem o istnieniu tego plakatu, dopóki nie trafiłem na niego zupełnie przypadkiem na eBayu na jakiejś aukcji za bodajże 300-400 zł za sam plakat. No i mówię, no nie ma takiej opcji. Ale zacząłem szukać, zainteresowało mnie to na tyle, że myślę sobie, okej, jest to gra bardzo unikatowa, w ogóle z pierwszych 2 lat bodajże istnienia Switcha. Dzisiaj na pewno będzie dosyć droga i dosyć rzadka, bo mało kto, przypuszczam, że to kupił wtedy. Co jest ciekawe, nadal to jest ekskluzyw na Switcha. W momencie nagrywania tego materiału nadal to jest ekskluzyw na Switcha. Pomimo tego, że 1 i 2 były grami multiplatformowymi i to wyszły na wiele platform. No i to jest całkiem ciekawe, w jaki sposób zacząłem doszukiwać tego plakatu, bo zacząłem go po prostu szukać na polskich serwisach aukcyjnych, na polskich sklepach i tak dalej, bo spojrzałem na gameplay i stwierdziłem, okej, w sumie to nawet pograłbym w tę grę. Niekoniecznie bym ją tylko i wyłącznie, no nie wiem, podziwiał w formie plakatu. Zdało mi się znaleźć jedyny sklep w Polsce, który oferował tą grę i pierwszy rzut oka tak spojrzałem, chyba nie wiem, czy ten sklep jest tak naprawdę legitny. Zacząłem przeglądać inne aukcje, inne oferty i dlaczego tak mnie to zaskoczyło, bo plakat nie był oczywiście dostępny absolutnie nigdzie, tylko w tym sklepie razem z grą i razem jeszcze z breloczkiem. No i myślę sobie, no nie wiem, chyba nie wierzę, że to jest, że tak powiem, aktualny stan magazynowy. Napisałem po prostu maila z pytaniem, czy i gra, i plakat, i breloczek są dostępne. Przesympatyczny pan, jak przypuszczam, odpisał mi, że tak, że dodatki są, ale gry nie ma. Myślę sobie, nie wiem jakim cudem, no ale dobra. No to ja uradowany jakby na taką wiadomość pytam się sklepu, no dobra, no to czy ja mogę po prostu kupić te dodatki w takim razie? I otóż okazuje się, że nie. Byłoby to po prostu niezgodne z prawem tak naprawdę, ponieważ jest to dodatek dodawany tam do gry, więc jako, że to jest dodatek, to niemożliwe jest jego oficjalna sprzedaż przez sklepy właśnie w jakiejś tam formie. Nie jest to dozwolone, aby czerpać z tego jakieś tam korzyści. No i znowu wraca ten problem z tym, że te plakaty tak naprawdę są kompletnie źle powyceniane. Nie wiadomo tak naprawdę, jak je wyceniać, bo jak ludzie sprzedają te plakaty po 200, po 300 zł, no to tak na dobrą sprawę niech będzie, że ten Marvel Ultimate Alliance, jak go wycenić? Czy tam ten Mario Sonic na Tokio, jak go wycenić? Sama gra kosztowała na przykład 200 zł. Plakat był dodatkiem. No dobrze, no to ile? Na ile można wycenić jego wartość? No to jest papierek na A2, kolekcjonerski lub nie. Nadal nie jest to jakiś super, powiedzmy, droga technologia. Można go wycenić na ile? Na 50 zł? No to 50 zł za taki plakat to jest dużo, czy to jest mało? Wtedy gra ma wartość 150 zł? Czy to może być trochę za mało? To może plakat jest na 30 zł? A może tak naprawdę to jest tak, że to jest tylko gratis i sama gra kosztuje te 200 zł, plakat kosztuje 0 zł, ale jego wartość realna to jest tak naprawdę te 100 zł, ponieważ są tylko do iluś tam tysięcy preorderów dodawane. Ale sklep mi napisał za to, że mogę kupić sobie inną grę i poprosić o to, żeby dodali mi do tamtej innej gry ten właśnie plakat i breloczek. Myślę sobie, co tam mogę spróbować. Więc złożyłem zamówienie, napisałem w komentarzu, żeby tam dodali mi te rzeczy gratisowe. Minęło bodajże 3 dni i przyjechało. No i jest, faktycznie. Szczerze powiedziawszy, w ogóle nie wierzyłem, że to się wydarzy. Nie wierzyłem, że ten plakat kiedykolwiek zdobędę, jak zobaczyłem tą cenę. No ale jest. Bardzo ładna grafika. Podoba mi się ta stylistyka. Bardzo filmowo to wszystko wyszło. No i zdecydowanie pasuje to do
sytuacji Marvela. Samą grę nadal nie zagrałem, może jeszcze ją kiedyś zdobędę. Co jest ciekawe, mimo wszystko w ciągu tych ostatnich, bodajże 2 lat, odkąd zdobyłem ten plakat, zauważyłem, że ten plakat był dosłownie może z 3 razy w sprzedaży. Faktycznie, w sensie ktoś wystawiał grę i razem z plakatem. I to, bo samego plakatu chyba nie, ale to było dosłownie może 2, może 3 razy od tamtej pory. Także możliwe, że i tak bym na niego natrafił. Another Code natomiast, znowu to był jeden z tańszych plakatów, bo na pewno on kosztował jakieś, jeśli ja dobrze pamiętam, to on kosztował jakieś 20 zł. Wygląda super imponująco technicznie, na pewno tym razem to jest, już nie mam wątpliwości, że to jest digital painting tak zwany, czyli wszystko jest namalowane pędzlami w Photoshopie. Widać to po tych dosyć charakterystycznych rozmazach. Grafika bardzo ładna, jak najbardziej. Gra w 100% zapomniana i wcale się temu nie dziwię. Chyba nikt nie oczekiwał, nikt się nie spodziewał remake'u jakichś starych przygodówek na Nintendo DS, których jeszcze na Nintendo DS pewnie mało kto kupił. No i jeszcze tam była chyba wersja z Wii i to chyba ta kolekcja zawiera w sobie remake'i obu tych części. Na pewno sam projekt tego remake'u to jest coś wyjątkowo. Była w tym wyjątkowa pasja, żeby chcieć to odtworzyć i jestem zaskoczony, że człowiek, który zażądał pracy nad takim remake'iem od Nintendo, że dostał zielone światło od zarządu, szczerze powiedziawszy. No, generalnie fajna ciekawostka. Podobnie imponująca jest Mario Strikers. Ta stylistyka w Mario Strikers super, zawsze mi się podobały te super takie bardzo charakterystyczne linie. No ma to swój jakiś zdecydowany charakter. Mamy złego Yoshiego, mamy Peach w zbroi, mamy piłkę, która aż świeci, bo Mario tak ją potężnie kopnął. Całkiem fajna grafika, gra podobno wyszła na ponadprzeciętnie słabo. I zdecydowanie jest to gra, o której wiele osób właśnie chciałoby zapomnieć. Podobnie jak o tej grze tutaj obok, Pokémon Scarlet i Violet. Grafika pozioma, która prezentuje manewr terastalizacji. Znowu bardzo poprawna technicznie. W sumie całkiem ładnie nawet to wygląda. Nie widzę tutaj nic takiego, nie wiem, no, rzeczy, do jakiej miałbym się przyczepić. Mniej więcej rozumiem, o co tu chodzi. Wygląda to nieźle. Z drugiej strony tego plakatu wróciło logo i jest to po prostu mapa regionu. Chyba bardziej podoba mi się to, że tutaj nie ma tych nazw w języku pokemonowym, nie to co w przypadku wersji plakatu z remake'ów Diamond i Pearl. Pokémon Tournament to znowu jest gra, o której raczej większość ludzi zapomniało, a przynajmniej w Europie. Na pewno zawsze odstraszało mnie to, że ta gra miała tak bardzo mało postaci do wyboru. Wersja DX zdecydowanie ten problem naprawiła, bo na przykład dostał dodany Empoleon, który był w wersji automatowej i jeszcze coś tam było dodane, teraz nie pamiętam co. Ale generalnie ten roster trochę się zwiększył. Fajnie, no to uważam, że za mało, no ale okej, no gra jest generalnie niewspierana. Może trochę szkoda. Jestem ciekawy, czy kiedykolwiek wyszłaby druga część, bo druga część na pewno by dużo rzeczy naprawiła, roster byłby na pewno znacznie większy. Myślę, że byłaby to ciekawa gra na Switcha zdecydowanie. Jedna z ciekawszych gier pokemonowych, tak po prostu. Luigi's Mansion 3 jest ponownym przykładem plakatu, o którym marzyłem ze względu na jego cenę. Zresztą tak samo jak ten obok widoczny Shin Megami Tensei 5. Zanim przejdę do tego białego, Luigi's Mansion 3 doceniam zdecydowanie te szczegóły, które są widoczne na stroju Luigi'ego, jak gdzieś tutaj ten szef, czy po prostu taka faktura materiału. Fajnie się tutaj te światło też udało dobrać. No generalnie bardzo, bardzo wysokiej jakości render. Wygląda dosyć strasznie, też mrocznie, no trochę o to chodziło. Grafika układkowa, nic nadzwyczajnego i znowu, jedna z pierwszych gier na Switcha tak naprawdę, a logo jest super turbo malutkie. Shin Megami Tensei 5 natomiast to jest jeden z moich największych zawodów, jeśli chodzi o plakat, o sam plakat, bo bardzo zależało mi na zdobyciu tego plakatu. Ponownie super rzadka rzecz, której nigdzie nie dało się dostać, która była sprzedawana tylko z jakimiś tam edycjami kompletnymi, kolekcjonerskimi i tak dalej, to znaczy ludzie tak z drugiej ręki sprzedawali i nikt nie chciał tego wypuścić, tego plakatu tak jakby oddzielnie, a stwierdziłem, że wydawanie paruset złotych na grę, która nie interesuje mnie aż tak bardzo, tylko po to, żeby mieć plakat, no to zdecydowanie nie, bo nawet jakbym kupił grę
no to nie sprzedałbym jej na przykład za 400 zł, żeby odzyskać koszty plakatowe. A zawiodło mnie to, bo z bliska ta grafika zdecydowanie działa na jej niekorzyść. Jest to dosyć dziwny styl graficzny, dziwny ten kunszt rysowniczy, te twarze są takie jakieś no niedorobione trochę. Zdecydowanie działa to kiepsko, tak łącznie razem. Natomiast wersja Vengeance nie dostała plakatu, albo o nim nic, nie wiem. Bayonetta 3 ponownie gra bardzo kontrowersyjna, gdzie dużo osób stwierdziło, że jednak jest to kiepska, pomimo takiego wielkiego oczekiwania na tę grę. Znowu się nie wypowiem, ja się bardzo odbiłem od Bayonetty, jeszcze pierwszej tak naprawdę. Sam ostrzyłem sobie zęby jeszcze na 2 na pewno, ale jak spróbowałem jedynki, to o Jezu, strasznie nie mój klimat. Jeszcze planuję do niej wrócić, nie wiem kiedy to nastąpi, ale jeszcze jest szansa, że do niej wrócę. Ze względu na swoje kontrowersje właśnie dlatego Bayonetta 3 zainteresowała mnie najbardziej i z tego co widziałem po cenach chyba jest ostatni moment, żeby dostać ją w miarę sensownych pieniądzach, bo później będzie tylko rosnąć. Sam zawahałem się, czy ją kupić już teraz tylko tak naprawdę dlatego, bo nie wiem, czy nie wyjdzie coś w rodzaju jakiejś edycji kompletnej na Switcha 2, czy po prostu Switch 2 Edition. No i właśnie, to co teraz widzimy z prawej strony, Pokémon Ultra Sun i Ultra Moon, to jest drugie kłamstwo, czyli to, że gry tylko na Switcha. Cały dalszy ciąg albumu jest zdecydowanie tym, czego już nie widzieliście na shorcie. Dlaczego? Bo wcześniej te plakaty miałem po prostu w tym mniejszym albumie, który akurat kończył się razem z Bayonettą. Tam było bodajże 20 koszulek. Jednakże w międzyczasie udało mi się dokupić drugi album, który przez pomyłkę, jak się okazuje, kupiłem album nie kolejny 20-koszulkowy, tylko 40-koszulkowy. Dlatego na szczęście wyszło tak, że teraz mogę mieć wszystkie plakaty w jednym miejscu i jeszcze mam dużo wolnych koszulek, żeby następne ewentualnie dokładać, jeżeli takie będą powstawać, bo wcale bym się nie zdziwił, jakby na Switcha 2 tych plakatów już powstało znacznie mniej, o ile tak naprawdę jakiekolwiek. Być może już Nintendo będzie rezygnować z takich bonusów, do czego zaraz przejdę, zobaczycie sami. A sam Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon, w sensie sam plakat, no moim zdaniem jeden z lepszych tutaj, też ponownie wyszło to bardzo filmowo, ale z takim bardzo ładnym kunsztem, takim rysownika, trochę też taki styl Kana Sugimori i no super to wszystko wyszło, te proporcje, to co ma być ważniejsze, jest jaśniejsze, jest na pierwszym planie, czyli tutaj w przypadku oczywiście protagoniści, później startery, później widzimy Lily, chyba tak się nazywała ta dziewczyna. W ogóle też bardzo zmarnowany potencjał na postać. Znaczy sama postać fantastycznie została narysowana i jej transformacja, tylko to co się dzieje z nią już na sam koniec, zmarnowany potencjał na grę z jej udziałem, no bo przecież oczywiście protagonista musi być milczący. Bardzo szkoda. Wolałbym, jakby autorzy poszli w przygody Lily w Kanto, niż żeby tworzyć Let's Go. No ale wyszło jak wyszło. No i z tyłu znowu mamy te nie ultrabestie, tylko te legendy okładkowe po fuzji z Necrozmu bodajże. No i tam z tyłu są jakieś też tajemnicze oczy. Także bardzo fajnie wyszło, no. Zdecydowanie jedna z fajniejszych grafik, jakie udało mi się zdobyć. No i też zdobyłem ją w sumie z takiego powodu, że pomyślałem, ok, jest tanio, być może kiedyś będzie drogo, być może kiedyś to faktycznie będzie warte 300 zł. I ten plakat to jest tak naprawdę jedyny plakat z gier na Nintendo 3DS, który udało mi się namierzyć, czyli Pokémon Ultra Sun i Ultra Moon to jest jedyna gra, która dostała plakat w takiej formie, taki pre-order bonus, gdzie byłby plakat A2. Udało mi się jeszcze namierzyć bonusowy plakat do Metroid Prime Federation Force, a tamten plakat był mniejszy, to bardziej coś w rodzaju mini plakatu, więc po prostu go nie liczę. Nie udało mi się namierzyć żadnej innej gry z takim plakatem na Nintendo 3DS. Kirby and the Forgotten Land. Dzięki temu, że mamy tutaj koszulki na plakaty, nie widzicie jak bardzo pogięty on przyszedł, po prostu sprzedawca go nie zabezpieczył. Ponownie jest to rzecz, którą musiałem sprawdzać z Wielkiej Brytanii tak naprawdę. Bardzo chciałem go zdobyć od dawna, tak naprawdę jeden z pierwszych plakatów, jaki chciałem zdobyć, bo bardzo mi się podobała ta grafika i teraz jak widzę ją na dużym formacie, wydaje mi się, że to ponownie jest po prostu render, umieszczone modele z gry, umieszczona odpowiednio kamera i zrobione zdjęcie. Nie ma tutaj może nic, znowu, niezwykłego, powiedziałbym, że to zwykła grafika okładkowa, ale jest to ładna grafika okładkowa, to tego jej nie odmówię. Fae Farm, gra, o której nie powiem absolutnie nic. Nie wiem co to jest i bardzo długo się wahałem, czy faktycznie chcę zdobyć ten plakat, czy chcę go kupić.
ale ostatecznie podjąłem decyzję, dobra, te 300 zł za kilka lat o to nie chodzi, kto wie. Nic nie wiem o tej grze i jestem zaskoczony, że gra taka jak Faith Farm, która jest po prostu jakąś tam grą niezależną, najwyraźniej chyba z jakimś wsparciem Nintendo, jak mówię, nic o niej nie wiem, dostała taki plakat. Bo są ważniejsze gry, które tego plakatu nie dostały, a jest to po prostu, uważam, że stracona szansa na jakąś fajną grafikę promocyjną. Jedna z pierwszych, która przychodzi mi do głowy, to na pewno Princess Peach Showtime, gdzie właśnie i Showtime, samo w sobie ten tytuł, i jeszcze grafiki promocyjne, które wyglądają jak taki właśnie plakat do teatru z takiego stylu trochę z początku lat 20., z takich teatrów amerykańskich. Świetna okazja, no fantastyczny plakat. No ale chciałem powiedzieć Super Princess Peach. Princess Peach Showtime nie dostała żadnego plakatu, dostała jako bonus plecak i breloczek, chyba jakiś zeszyt, notatnik, coś takiego. I na tym notatniku jest właśnie ta ładna grafika, zamiast na plakacie. Bardzo, bardzo szkoda. Wstyd Nintendo. Jedąc dalej, mamy kolejnego Luigi's Mansion, tym razem 2 HD. Nie na żywo oceniałem ten plakat jako coś znacznie gorszego, to znaczy nie jakoś super złego, po prostu on nie wyglądał tak dobrze jak na żywo, bo świetnie tutaj gra ten kontrast z Boo, z Luigi, gdzie przez okno wpada światło, prawdopodobnie z jakiejś burzy, albo może od światła księżyca. No świetnie działa tutaj cała ta zasada światłocienia. Nie wiem nawet jak inaczej to opisać. Bardzo fajny plakat, na pewno jedna też znowu z lepszych decyzji designerskich, jakie udało się wypracować gdzieś tutaj na przestrzeni tych wszystkich plakatów. Sama gra uważam, że jest średnio mi się podobało. To i na 3DS-ie, z tego co widziałem na Switcha, to jest przeniesione praktycznie 1:1. To co się dało oczywiście, ale mam tutaj na myśli przede wszystkim grafikę. Szkoda, że nie użyto grafiki z silnika, z trójki. Szkoda, że nie wykorzystano tej okazji po prostu żeby zrobić remake tej gry. No, bardzo szkoda. Bardzo szkoda. Trochę znowu zmarnowana szansa na coś lepszego. Fire Emblem Warriors Three Hopes. Nie Houses, tylko Three Hopes. To jest znowu Fire Emblem, który jest akurat Dynasty Warriorsem. Ponownie jest to gra, o której jestem pewien, że zapomnieliście o istnieniu. Ja sam zobaczyłem tą grafikę, to na początku się zastanawiałem w ogóle, co to jest za gra. W ogóle o niej też zapomniałem. Później mi się przypomniało, że faktycznie jedyny raz widziałem, że ma wyjść nowy Fire Emblem Warriors. Ja generalnie odpadłem z Fire Emblemów razem z premierą Switcha i już stwierdziłem, że to jest dla mnie zbyt duże, zbyt ciężkie, zbyt bardzo pochłaniający czas, szczególnie ten Three Houses, który jest po prostu chodzeniem po Hogwarcie, poza walkami oczywiście, i jest to zdecydowanie zbyt przytłaczające. Odpuściłem sobie ten temat. Czasami żałuję, bo słyszałem, że fabuła jest genialna. Niestety chyba nie będzie mi dane nigdy jej poznać, po prostu nie w takiej formie. Generalnie uważam, że bardzo ładna grafika, bardzo poprawnie zrobiona. Na pewno mi się podoba, jeden z ładniejszych plakatów, też bardzo ciekawych kolorystycznie. To na pewno. Splatoon 3 ponownie jest plakatem, który był super ograniczony, jeśli chodzi o jego dostępność. Szczerze powiedziawszy, widziałem go na eBayu chyba tylko w Grecji za paręset złotych, więc nie wiem, jakie kraje tak naprawdę go dostały. Czy ktoś inny niż jakiś inny oddział Nintendo niż z Grecji. Nie jestem jakimś turbofanem Splatoona, nigdy nie udało mi się do niego wsiąknąć. W przeciwieństwie do niektórych osób, z którymi nawet udało nam się porozmawiać czasami na podcaście. Ta grafika też ma dosyć ciekawy dobór kolorystyczny, ten żółty pomieszany z takim jakimś ciemnym fioletem, bardzo mało nasyconym. Plusem takich plakatów, bo to chyba też jest grafika okładkowa, nawet nie do końca wiem, ale plusem takich plakatów jest to, że właśnie dzięki takiemu dużemu formatowi można dostrzec trochę więcej szczegółów niż na takim małym pudełku na okładce gry na Switcha. Skyward Sword HD. Tutaj już kilka krajów dostało ten plakat, ale znowu jest to rzecz jakoś wyjątkowo rzadka. Bardzo mało osób sprzedaje ten plakat, jakby on na rynku wtórnym praktycznie nie istniał. Sam złapałem go bodajże 2 albo 3 razy tylko przez te ostatnie lata. Jest to tutaj, doceniam to znowu, że to nie jest grafika okładkowa. Ogólnie ja lubię ten styl grafik z Skyward Sworda, bo to jest taki trochę akwarelowy, znowu imitujący na pewno wykonanie ręczne, analogowe. Wątpię, żeby było to tak wykonane, ale
kto wie, może w jakiś sposób zostało to tam maźnięte albo chociaż naszkicowane. Jestem zaskoczony, że ten plakat nie jest dwustronny, bo z drugiej strony mogłaby to być ta złota okładka ze Skyward Sworda. Swoją drogą ten plakat był w oficjalnej sprzedaży, mówię o tej złotej okładce, w rozmiarach 60x90, czyli to jest format B2, jeśli dobrze pamiętam. Nie, 50x70 to był B2, no ale mniejszy już sam rozmiar. Generalnie jest to plakat, który wisiał u mnie w mieszkaniu przez prawie 10 lat, dopóki już po prostu nie musiałem go zdjąć, bo zabrakło miejsca na inne rzeczy. Więc samego Skyward Sworda nawet lubię, przeszedłem go praktycznie 2 razy, tak 2 razy pod rząd, od razu na premierę. Był ok. Rozumiem całkowicie te bolączki fabularne, w sensie, że ludzie je mają i cóż mogę powiedzieć, sam gameplay mi się podobał i muzyka, jeden z najlepszych soundtracków, zdecydowanie jest w Skyward Swordzie, ze wszystkich Zelda. Ostatnie co mamy na liście to jest Zelda Echoes of Wisdom i to jest też tak naprawdę ostatni plakat, o który udało mi się namierzyć, o którym się dowiedziałem, że po prostu gra dostała ten plakat jako pre-order bonus. Więc jak sami widzicie, myślę, że dało się to zauważyć, że plakaty te były w takiej tendencji dosyć spadkowej. Ruszyli tak dosyć skromnie, nie z pierwszym rokiem, ale dosyć skromnie zaczęli wydawać te plakaty. Później był jakiś taki duży rzut, że prawie każda gra dostawała ten plakat, a przynajmniej taka w jakiś sposób, nie wiem, wspierana przez Nintendo bardziej, tak jak Faithful chyba. By na koniec teraz już w ciągu tego ostatniego roku to tak naprawdę tych plakatów prawie już nie ma. W samym plakacie powiem tyle, że ponownie jest to grafika okładkowa, chyba na silniku gry podrasowana oczywiście graficznie, bo te rzeczy na pewno były dodane później w Photoshopie. W samą Zelda Echoes of Wisdom nie grałem, ale słyszałem, że po pierwszym zachłyśnięciu się, oczywiście ocenami 9/10, bo to Nintendo i Zelda, zaczęły docierać do takiej szerszej próbyki oceny typu, że to jednak mimo wszystko jest dosyć średnia gra, bardzo mało innowacyjna, taka trochę odtwórcza. Zamierzam jeszcze kiedyś zagrać, sam się też chętnie przekonam. No i reszta, tak jak mówiłem wam, jest pusta. Mam tutaj miejsce na jeszcze przynajmniej 15 plakatów, przynajmniej jednostronnych. Jednostronnych to pewnie jest 30, więc to była moja kolekcja plakatów na Nintendo Switch i jeżeli dobrze pójdzie, to również parę plakatów z Nintendo Switch 2. Co tutaj jeszcze mógłbym dodać? Na przykład widziałem plakat z, tak jak już wam wspomniałem, Mario Sonic na Olimpiadzie 2020. Widziałem na przykład plakat z Monster Hunter Rise. Znowu jedyna aukcja, jaką w ogóle widziałem na całym świecie. Praktycznie tylko jeden egzemplarz mi gdzieś tam wyskoczył. Widziałem też jeszcze Pokémon Mystery Dungeon. To był ten remake z gry na DS-a pierwszego, bodajże, nawet nie pamiętam. I znowu super, turbo rzadka rzecz, które widziałem tylko raz, przeleciało, zniknęło, kosztowało paręset złotych, nikt nigdy tego chyba nie wziął, nie wiem. Czy mam zamiar zdobyć absolutnie wszystkie plakaty na Switcha? Raczej nie nastawiam się na to na pewno. Jak tworzyłem listę, to generalnie najbardziej zależało mi na tym, aby stworzyć po prostu plakaty, które są po prostu listy plakatów, bo właśnie dzięki tej liście mogłem wtedy zacząć ich jakkolwiek szukać i dowiadywałem się, że na przykład któryś plakat jest ładny, któryś plakat jest brzydki. Jeżeli któryś plakat jest brzydki, no to zdecydowanie nie chciałem jakoś bardzo iść w jego zakup, szczególnie, że to potrafi kosztować 300 zł czy 300, po prostu nie widzę sensu, absolutnie nic mi nie usprawiedliwia takiego zakupu za taką kwotę. A i tak ten album jest zdecydowanie, że tak powiem, poświęciłem na niego więcej pieniędzy niż kiedykolwiek się spodziewałem. Dlatego ostatecznie wybrałem plakaty switchowe, które można dostać relatywnie tanio. Te plakaty, które potrafią kosztować 600 zł, na przykład jest taki świetny z MGS-a, który bardzo bym chciał, ale no nie wydam tyle, po prostu nie wydam tyle, ale to było moje marzenie. No niestety, musiałem się ograniczyć, no i też na szczęście, bo żona, kiedy widzi, że ja co chwilę muszę przekładać ten album z kąta w kąt, też się bardzo cieszy. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o tą kolekcję plakatów. Jeżeli macie taką, dajcie znać. Jeżeli ktoś ma taki vibe, chce zostać przyjacielem. O ile na Switcha zdarzyło mi się trochę narzekać, to niezaprzeczalne jest to, że jak bardzo on zrewolucjonizował rynek i konsol, i gier. No i dostarczył masę przygód
Dużo gier by nie powstało, gdyby nie Switch. Nie oszukujmy się. Więc mimo wszystko Switch zostanie w jakiś sposób w mojej pamięci jako dosyć ważna konsola. Na pewno dosyć ciekawa. To było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. I być może zobaczymy się jeszcze niedługo. Także pa, pa.